dobry Państwu. Po rocznej przerwie wracamy do Grecji. W tym odcinku pokażę, którędy najlepiej dojechać do Grecji. Nie zabraknie naszego tradycyjnego pierwszego stopu na Rivierze Olimpijskiej. W tym roku wybraliśmy miejscowość Neama Sangala. W podróży na Lefkadę nie obędzie się bez problemów. A nasza pierwsza miejscówka okaże się miną bez odwrotu. Ale nie ma tego złego, bo po chwilach grozy znajdujemy piękne miejsce na plaży Katsima, które rekompensuje początkowe trudy naszej podróży. Serdecznie zapraszam. Pineski do tych i innych naszych miejsc znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej campigranci.pl/mapa podróży. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest czwartek, 20 czerwca. Pierwszy dzień lata, Pierwszy dzień lata dla nas. najdłuższy dzień. A my wyjeżdżamy. A gdzie możemy wyjeżdżać? Gdzieś pojedziemy, nie? Gdzieś pojedziemy, zobaczymy. Kierunek Grecja na tą chwilę. Jedziemy w tej chwili na Bielsko-Białą. W Bielsku-Białej przekraczamy normalnie granicę. I później już utartym szlakiem na Bratysławę i dalej na Budapeszt do granicy z Serbią. Cały czas tam jest autostrada i to jest taka bardzo dobra droga. Wykupiliśmy przed wyjazdem winiety na Słowację i Węgry, tak żeby się już nigdzie nie zatrzymywać. No i później Serbią będziemy jechali w stronę Belgradu i później już w stronę Macedonii Północnej. W Macedonii Północnej planujemy pierwszy postój, tak naprawdę, no poza postojami na tankowanie paliwa i tam będziemy jedli kolację w Macedonii Północnej, no a później jedziemy na naszą Rivierę Olimpijską. Tak nam to wypada, że jak wyjeżdżamy tutaj z północy od nas, to będziemy gdzieś na Rivierze Olimpijskiej około godziny 22. Mam nadzieję, że tak będziemy. No i podjeżdżamy na nasze ukochane przejście graniczne. Najbardziej newralgiczne przejście na całej trasie, nie? Tak. Ocena 1, ile mówiłeś? 1,5 w Google. Ja bym dał 1. Na mapie było, że jest ile? 19 minut? No, 20 minut. 20 minut stanie. Zobaczymy. Jest godzina 30. 5:30. Za chwilę zobaczymy, o której przejedziemy to przejście. I tym oto sposobem po półtorej godzinie przejechaliśmy granicę węgiersko-serbską. No a teraz kierunek Belgrad. Halo, 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 halo i przenosimy się już w serbskie góry. Takie piękne widoczki to są. Uwaga, uwaga. I tu będzie zaskoczenie, nie? Bo tym razem w Macedonii nie jesteśmy w restauracji Etnoselo, a wjechaliśmy do restauracji Avra i zobaczymy, co tutaj dadzą nam do jedzenia. Na razie wygląda bardzo obiecująco. Na dworze plus 38, a my siedzimy w klimatyzowanej części, także można przeżyć. No ale to wiesz, musicie mi powiedzieć, czy wam odpowiada ta szopska, czy nie, taka piękna. I ja. Co? To jest to? To jest ten smak. Zuzia? Ekspercie mój? A co? Oj, między innymi. Ostatnia granica dzisiejszego dnia. Wjeżdżamy do Grecji.
Granica pomiędzy Macedonią Północną a Grecją, widzicie, jest całkiem. Więc to wygląda na to, że jedziemy w zasadzie bez zatrzymania. No i flaga grecka, gdzie ona? Co to jest? Grecja! Kalimera! Po raz 8. 2,80 metra. Nie dla nas. Nasz kamper ma 3,10. Się nie mieścimy. Od granicy greckiej jedziemy autostradą na południe w kierunku Riviery Olimpijskiej. Na miejsce docieramy jeszcze przed zachodem słońca około godziny 18. Cała podróż z polskiego wybrzeża zajmuje nam 28 godzin. Halo. Tak właśnie przywitaliśmy dzisiejszy dzień. W takich okolicznościach wczoraj przyjechaliśmy, było 18. Było bardzo ciepło, 34 stopnie. W nocy temperatura spadła nam do 23, także się żeśmy wyspali dosyć dobrze. I dzień zaczęliśmy od właśnie takiej wspaniałej kąpieli, o właśnie tutaj. Woda, nie wiem, 28 stopni ma, może to już dzień. Tak sobie tutaj stanęliśmy właśnie na naszym znanym miejscu Nea Masangala. Nad brzegiem samego morza. Godzina 11. Tłumy na plaży. Jakby ktoś pytał, co robi nasz pies na plaży, nie? To tak od rana. O, tak wygląda Volta. Cały dzień. Po całym dniu plażowania postanowiliśmy w tą część upalną dnia zawinąć się i jedziemy teraz na nasze docelowe miejsce już w kierunku Lefkady. Chcemy się przenieść na drugą stronę Grecji. Pokazuje nam, że to jest 360 km stąd z Riviery Olimpijskiej. Myślę, że jakieś 4,5-5 godzin to nam zajmie. Po drodze jeszcze jakieś zakupki ogarniemy czy coś. Także opuszczamy to piękne miejsce i wyruszamy w drogę. Widzimy się za chwilę. Wiecie, Zosia, czego szukamy? Ja, gyrosów. Szukamy takiego typowego greckiego jedzenia, które można znaleźć przy drodze tak naprawdę.
Czym ona się charakteryzuje? Zobacz, ile tu jest Greków, którzy siedzą. Nie będę pokazywać, że to nie Siedzimy wpada. pod winoroślami, okryci winoroślami. No tu jest dosyć ciepło, nie Jest powiem. grecka flaga nawet, słuchajcie. Tak, no to jest właśnie to. I zamówiliśmy gyrosa w picie. W picie, czyli takim pieczonym placku na miejscu. I tak tutaj panowie sobie siedzą, piją piwko. To jest życie prawdziwe. A powiedz, skąd wziąłeś szklanki? No, szklanki są razem z napojami w lodówce. I pan powiedział, że mamy sobie wziąć co chcemy do picia. No tyle. Self-service. Dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Pita, to jest pita i gyros. Gyros, grek, gyros, Aha. tomatos, onions und kiełbasa. I kiełbasa. Kiełbasa, ja. Super, super. I to w ten sposób powstaje to jedzenie. Grek, gyros. A? Grek gyros. Tak wygląda grecka pita. W środku jest cebulka, mięsko, pyszne trochę fryteczek i taki pyszny sosik. Wspaniałe. Bardzo smaczne mięso jest w środku. I lekko przypalone takie, nie? Mało troszeczkę warzyw, jest sama cebula. Troszeczkę, jak to tam była cebula, nie? Cebulka, no, sosy takie smaczne. Były, tak. Bardzo dobre. Bardzo smaczne. Dla mnie mogło być bez fryteczek. Ależ to. Ale trzeba powiedzieć, że stromo pod górę tutaj, aż w uszach zalgło, nie? No. Cały czas się wspinamy. Plusem jest, że temperatura spadła, jest 31. Co powiesz? Niby niepotrzebny ten zapas, ale widać się przydał. Teraz no, trzeba zmienić koło. No. Złapaliśmy kapcia. Opona wybuchła normalnie. Co jest? Wybuchła ona, Piotrek. No. Ona wybuchła. Zobacz jeszcze. Jak wygląda nasza opona? Zobacz. Tak wystrzeliła. Zobacz. Weź Ale poczekaj. zobacz, ona uciekła. Gdzie indziej, widzisz? Ona, Ona nie. tu pod spodem poszła. Widzisz? Ona się rozwarstwiła. Ona się Bo tu rozwarstwiła. jest coś, widzisz? Się rozwarstwiła w Się miejscu. rozwarstwiła i ona poszła tam pod Tak. spodem. Tak, tu. ona się. Dlatego ona nie strzeliła, widzisz? Tu jest. Widzisz? No, rozłupała się. Jadąc przez tunel usłyszałem tylko bum z tyłu, no i zjechałem na pobocze i się zatrzymałem. Niestety na nasze nieszczęście nasz lewarek nie pasował i musieliśmy czekać na pomoc obsługi autostrady. Po zmianie koła wyruszyliśmy w dalszą podróż na zachód. Dzień dobry, dzień dobry. Drugi dzień i dotarliśmy na zachodnie wybrzeże w okolice Lefkady. Stoimy jakieś 40 km od wjazdu na Lefkadę i przycupnęliśmy sobie tutaj na takiej plaży niedaleko. Miejsce znalazłem z Park for Night. W nocy przejeżdżało tu kilka samochodów, niektórzy nie umieszkali zatrąbić, ale po wczorajszej akcji z kołem byłem na tyle zmęczony, że mi to nie przeszkadzało. A tak witamy dzień w tej ultra czystej wodzie Morza Jońskiego, tak? Hej. Wyjeżdżamy z tej plaży, która tutaj się znajduje przy Lefkadzie.
No i jedziemy w tej chwili już na samą Lewkadę. Dostaliśmy pineskę od kolegi Tomka. No i zobaczymy, jak tam będzie. Po drodze jeszcze idziemy coś zjeść oczywiście, nie? Bo tak na tłusty żołądek nie ma. Ale jest godzina 14. Myślę, że na miejsce dojedziemy nie wcześniej niż o 16. Też fajne miejsce było. Też piękne miejsce tutaj, No, zobacz, nie? trzeba było dalej podjechać. Ale tam też nie było źle, uważam, nie? No. Dużo ludzi. Pierwsza plaża chyba, gdzie staliśmy z tyloma ludźmi, no ale to nic dziwnego. Niedziela, piękna pogoda. Tak naprawdę dzisiaj było bardzo sympatycznie, 29 stopni. Słoneczko, jak widzicie, lekko za takimi chmurkami, więc... Ale i tak nas zjarało. Bardzo sympatycznie. Typowa grecka miejscowość, taka fajna. Idziemy coś zjeść, ale coś tu kurczę pozamykane. Może mają pozamykane. Co, jest zamknięte? Otwarte, no to idziemy. Idziemy zjeść. Gada coś znalazła, jakiegoś gyrosa znowu, my lubimy gyrosa. To jest takie danie zrobione na bazie pity. Poczekaj, nie, bo mi zasłaniasz. Na pity. Z góry jest ser i z dołu jest ser, a w Jest środku są, i w środku są warzywa i owoce. Pięknie takie. A tu ja mam prawdziwy gyrosik i do tego mam też taką pitę posypaną lekko rozmarynem i solą. A dziewczyny wzięły w takiej klasycznej wersji od Natka. Ale o właśnie, i to taki klimacik uliczny, takie jedzenie uliczne nam najbardziej pasuje. Takich rzeczy szukamy. No i taki gyrosik tutaj kosztował razem z napojami, ze wszystkim 23 euro. Całkiem przyzwoicie. No już kawałek do tego też, tu jest tunel się zaczyna. Już jeszcze będziemy sporo jechali. I pojedziemy na wyspę w tym momencie, nie? Światła zapalamy. On się już tu zacznie. A tutaj na razie Jedziemy w dół. musimy przepłynąć pod kanałem, nie? Zdajemy w ogóle. No i? No i jak zwykle, przygody z Nysą, nie? Którędy tu przejechać, ty mi powiedz. Gdzie tu jest wyjazd? Tam do góry. Chyba tu w dół, co? Nie, do góry. Tu w górę? Tak. Dobra. Ja pierdzielę. Na pewno my tam chcemy jechać. No jedziemy, no wiesz, no co, nie przyjechać. Jak on dojechał tam? Musi być inna droga jeszcze, wiesz, od drugiej strony może jest dojazd. No, zupełnie łatwy, wiesz? Może byśmy tak wrócili. Na pewno jest inny wjazd na tą plażę niż tędy. Nie wierzę. Nie przejdziesz tu, no. Nie. To robi wrażenie, Agatka, co? Pierdziele, no jedź. Dziewczyny do przodu. Dziewczyny do przodu. Szybko! Szybko, jedna, druga. Jest, są. Obie? Tak. Ja ciesz. Tam zawracaliśmy na tym bardzo stromym podjeździe. Miejscówka oblegana bardzo, ta. Tutaj jak widać. Ciągle pełno vanów. No jedno miejsce jest, nie Agatka? Ale ja tu nie przyjeżdżam. Nie przyjeżdżasz tutaj, zdecydowanie. No i bardzo słusznie. Wiesz co? W ładniejszych miejscach staliśmy. Ładniejszych, zdecydowanie ładniejszych, nie? Powiem tak. Moja wina, bo sam nie sprawdziłem dojazdu, tylko zaufałem komuś. Cudem udało się zawrócić i wróciliśmy.
Jak już trochę ochłonęliśmy, postanowiliśmy pojechać na drugą stronę wyspy, gdzie na plaży Katsima znaleźliśmy coś, co wyglądało zdecydowanie lepiej. Ja nie mogę. Ale cudnie, co? Ale jaką widać przestrzeń, zobacz jak jest wysoko. No bardzo, nie? Ale jak pięknie. I tak mgła niesamowita. No. Dzień dobry. Kolejny poranek. Jesteśmy już dzisiaj na Lefkadzie. Wczoraj przyjechaliśmy wieczorem na to miejsce. Były piękne fale. Dzisiaj się budzę jak zwykle z rana, żeby sobie pokontemplować i posiedzieć nad brzegiem morza. Plaża jest pusta, jeszcze nie ma nikogo. Tak wygląda dzionek. Tutaj widzę, sobie śpią ludzie, którzy przyjechali sobie na nocleg, zatrzymali się, a my tam stoimy u góry z naszym samochodem. Pytaliśmy się w tej restauracji, bo restauracja jest właścicielem tego parkingu, czy można stanąć. Pan powiedział, tak, nie ma problemu, na jedną noc za darmo. Jakbyście chcieli zostać tu dłużej, to 30 euro za nocleg. No ale w cenie są toalety, jest woda, słodka. Także myślę, że warto. Zobaczcie, jaka woda jest piękna. Dzień dobry. Kolejny dzień. Tak to wygląda o 7 rano. Nie ma tu nikogo. Spokój, cisza i to jest czas dla nas taki najlepszy. Najbardziej go lubię, bo wtedy sobie idziemy na spacerek. Właśnie idziemy na spacerek. Jest, uważaj! Kolor tej wody jest obłędny. To jest nie do opisania. To jest zagadka. Nie? Ta długa, szeroka fala, niesamowita, to Nie? fajnie unosi. No pięknie, nie? Zobacz, tu masz biało, a tam dalej masz ten błękit taki, nie? No bo tutaj wiesz, to jest taka mleczna ta woda. Tak puści, wiesz? No. A tutaj nasze dziewczyny. Idą fale! Najpiękniejsze są poranki i wieczory, tak jak ten. O, czekaj, nie wiem, czy was widać. Widać was? Widać was, tak. Tam z tyłu to morze, które cały dzień nam towarzyszy i huczy.
O, a tutaj Natalka, Woltunia i zmęczony dniem Bob. Plaża już powoli pustoszeje. W ciągu dnia było dosyć dużo tutaj ludzi, a w tej chwili się robi pusto. Spokojnie, my zaraz... I na tym chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. W następnym odcinku będziemy dalej zwiedzać Lewkadę, zobaczymy ją od strony wody i udamy się na Kefalonię. Zapraszam.